Ogórki. Czy pamiętacie, żeby unikać 6 błędów w ich uprawie, a także o tym, że powinniśmy je podlewać tylko przez 4 godziny dziennie? Dzisiaj przypomnę Wam nie tylko o tym, ale także o 5 wskazówkach pomagających w ich obfitym plonowaniu. Dlatego zapraszam do obejrzenia. Ogórki. Każdy z nas je lubi. Jak bez nich żyć? Świeże, kiszone, małosolne, mizeria i jeszcze tysiące innych przepisów. Każdy z nas ma swoje ulubione. Co robić, aby długo obficie plonowały? Jest wiele porad i ja również będę opisywała różne receptury. Jest ich wiele i niech każdy z Was sobie sam wybierze taki, który dla niego jest najlepszy. Kilka dni temu znajoma osoba zdradziła mi poradę, jaką uzyskała od profesora, a którą z powodzeniem stosuje od kilku lat. Co nam będzie potrzebne? Mocznik, woda, wiadro lub konewka. Bierzemy 1 stołową łyżkę mocznika bez górki, ale i nie płaską. Rozpuszczamy w 10 litrach wody i podlewamy nasze krzaczki. I tutaj uwaga, 10 litrów wlewamy pod każdy krzak, a więc ile krzaków ogórków mamy, tyle razy 10 litrów. Robimy to ze 3 razy w sezonie, tak co 10 dni. Kiedy podlejemy już nasze roślinki pod korzeń, będziemy potrzebowali jeszcze 1 wiadra tego roztworu. Po co? Do opryskania liści. Musimy to robić bardzo dokładnie, pryskając je po obu stronach liścia. I tutaj zaskoczenie. Aby przyniosło to oczekiwany przez nas efekt, możemy to stosować tylko przez 4 godziny w ciągu dnia. Rano od godziny 6 do 8 i wieczorem od 18 do 20. W tym czasie te rośliny najwięcej tego przyjmują. Pięć wskazówek, jak zwiększyć plony ogórka. Sekrety doświadczonych ogrodników. Ogórki są uważane za uprawę popularną, która rośnie w prawie każdym ogrodzie i pod pewnymi warunkami cieszy się obfitymi zbiorami. Ale są proste sposoby na zwiększenie liczby owoców. Nie wymagają dużego wysiłku i są dostępne dla każdego z nas. Skutecznym sposobem na podwojenie plonów jest podwiązywanie roślin. Dzięki temu otrzymują one więcej światła słonecznego i ochronę przed szkodnikami. Jeśli ogórki są wyższe niż 30 cm, warto przywiązać sznurkiem. Wiązanie poziome nadaje się do większej ilości, a pionowe do pojedynczych roślin. Ogórki dobrze reagują, jeśli gleba jest obficie nasycona wodą. Ze względu na brak wody nie należy nawet marzyć o super zbiorach, a wyrośnięte owoce będą gorzkie. Każdy 1 m² nasadzenia w otwartym terenie wymaga 6 do 12 litrów wody, a w przypadku sadzonek szklarniowych nawet 10 do 15. Podlewanie odbywa się w zależności od warunków pogodowych. Zaleca się podlewanie szklarni co najmniej raz na 1-2 dni. Możemy nasycić glebę przydatnymi pierwiastkami śladowymi za pomocą takiego mlecznego roztworu. Jest przygotowany z 10 litrów wody i 200 ml mleka. Składniki mieszamy i podlewamy rośliny, ale robimy to co 2 tygodnie aż do końca owocowania. Aby poprawić efekt, pomoże ziołowy sos z pokrzywy, piołunu i mięty. 1/3 wiadra zielonej masy napełniamy do pełna wodą, pozostawiamy na 3 dni, a następnie filtrujemy i rozcieńczamy 1 litr nalewki z 10 litrami wody. Ściółkując, czyli układając nawozy organiczne wokół nasadzeń, możemy znacznie zwiększyć plony. Odpowiednie to słoma, torf, trociny,
ale w tym przypadku należy unikać używania zielonego nawozu, ponieważ on może przyciągać szkodniki. Zabieg spulchniania ziemi przeprowadza się przed przykryciem gleby ściółką. Rozluźnienie nasyca korzenie tlenem, szczególnie przydatnym po deszczu, ale ogrodnicy ostrzegają, że nie powinniśmy być zbyt gorliwi, ponieważ istnieje duże ryzyko uszkodzenia korzeni, więc głębokość spulchniania to maksymalnie 2 do 4 cm. Z powodu jakich błędów ogórki mogą zachorować na choroby grzybowe? Wielu niedoświadczonych ogrodników uważa, że ogórki nie chorują na zarazę, ale jest to złudzenie. Jeśli popełni się jakieś błędy, warzywo może zostać dotknięte tą chorobą grzybiczą. Jej rozwój wynika z wielu czynników. Wyróżniają się następujące błędy niedoświadczonych ogrodników. Po pierwsze, nie stosujmy zbyt obfitego podlewania. Obfitość płynów prowadzi zarówno do uszkodzenia systemu korzeniowego, jak i rozwoju różnych chorób, w tym patogenów różnego rodzaju. Drugie, nawet jeśli mamy niewielką ilość ziemi, nie musimy sadzić zbyt gęsto. Może to spowodować początek choroby. Podczas odkwaszania, czyli trzeci punkt nasz, należy zachować większą ostrożność, ponieważ w przypadku uszkodzenia części roślin lub systemu korzeniowego może pojawić się zaraza. Po czwarte, jednak brak wysokiej jakości odchwaszczania prowadzi również do tego problemu z powodu ciągłego kontaktu z chwastami. Po piąte, przed wyborem miejsca do sadzenia ogórków należy ocenić jego jakość. Jeśli w ziemi skoncentrowana jest duża ilość wapna, gleba do uprawy ogórków nie będzie się nadawała. Po szóste, ogórki będą chronione przed chorobami, jeśli do gleby będzie regularnie aplikowana odpowiednia ilość nawozu, np. kompostu.